Cześć, z tej strony Lakota Joe i witam was w kolejnym odcinku z Wars of Liberty. I tym razem zagramy sobie cywilizacją, którą zawsze chciałem, żeby ona była dostępna w Age of Empires 3. Zawsze chciałem grać, zarówno jak i nią, tak i przeciwko niej. Zawsze mi po prostu tej cywilizacji w tej trójce brakowało i na szczęście została ona dodana wraz z modem. Najpierw War of Triple Alliance, a teraz Wars of Liberty, mianowicie Stanami Zjednoczonymi. I zagramy sobie na kolejnej najnowszej mapie, jaką są właśnie Hawaje. I tak, zagramy sobie z Francuzami w jednym teamie i wiem, graliśmy z nimi w jednym teamie już w poprzednim odcinku. No niestety chciałem tutaj pokazać inną cywilizację, której jeszcze nigdy nie pokazałem i właśnie z nimi grać w jednym teamie, ale niestety okazało się, że ta cywilizacja jest zbagowana i tam się dzieje coś takiego jak w tym odcinku z Maltą, co żeśmy widzieli, że tam ta cywilizacja niby jednostki produkuje normalnie, ale niestety tak jakby nie brała w ogóle udziału w grze, bo nic nie robi, nie przychodzi na następny epok, surowców nie zbierają, takie dziwne rzeczy się tam dzieją, także mianowicie to jest Rumunia. Niby najnowsze patche, takie te hotfixy, coldfixy, czy jak to tam się nazywa, miały to naprawić, ale jakoś tego nie widzę, żeby to było naprawione. I zagrałem sobie przeciwko Brytyjczykom. Ja wiem, że przeciwko nim też już graliśmy w trzecim odcinku, jak grałem z Urusami, ale z tego samego powodu, co mówię, że już większość cywilizacji tutaj przegrałem. W sensie, że grałem już z nimi lub przeciwko nimi, to już pokazywałem, co im mają. No to znowu sobie tutaj powtórzymy Brytyjczyków. Natomiast nie grałem na pewno jeszcze przeciwko Holendrom, także Holendrzy też tutaj będą. A i też Wielką Brytanią gra, dlatego że przecież Stany Zjednoczone walczyły o niepodległość przeciwko Wielkiej Brytanii. I zagramy sobie, tak jak mówię, w Hawajach, to jest najnowsza mapka, bardzo fajna, zresztą sami za chwilę zobaczycie. No to już widzimy się na miejscu. Stany Zjednoczone to jedna z trzech dostępnych w tej grze cywilizacji anglosaskich, czyli w takiej grupy właśnie tutaj trzech cywilizacji, do których oprócz Stanów Zjednoczonych należą Australia i Kanada. Mają one tutaj typowy gameplay dla samych siebie, zamiast wieśniaków mamy pilgrims, czyli pielgrzymów i zawsze zaczynamy, zamiast odkrywcy mamy takiego jakby trapera, który też poluje na zwierzynę, a także potrafi zbierać karty, które przychodzą tutaj z deku, potrafi też powalać tutaj jednym strzałem strażników skarbu, a także budować tutaj punkty handlowe. Ale jest śmiertelny, możemy go stracić. Natomiast jeszcze tego oprócz zwykłych odkrywców to mamy tutaj one są. Mamy tutaj psy. I tak samo jest o Australijczyku i o Kanadyjczyku właśnie z tym, tylko że u Australijczyku mamy bodajże 3 psy. A ta mapka ma do siebie to, że tutaj mamy na środku niej taką jakby lawę. No właśnie, na którą jak wejdziemy jakąś jednostką, to schodzi wtedy z niej życie. I tak tutaj trąbi na ostrzeżenie. Tak jakby nas atakowali, żeby po prostu nas ostrzec, jedna z naszych jednostek weszła tam, gdzie nie trzeba. Ta mapka jest naprawdę tutaj taka fajna, mamy tutaj takie jakby owoce, z których pozyskujemy żywność. Zamiast zwierzyny jako takie mamy tutaj kraby. Śmiesznie to wygląda, jak oni do nich strzelają. Tak jakby to kraba nie szło w inny sposób upolować. I też czym się te trzy cywilizacje cechują, mianowicie mają one to do siebie, że mają te jedne i te same jednostki. Mianowicie mają tutaj lekką kawalerię, mają tutaj riflemanów, czyli takich jakby karabinierów, piechotę taką liniową, mają tych takich, jakby to powiedzieć, taką milicję, mają spontunerów. Spontunierzy to była taka jednostka pikinierów w XVIII wieku, już wtedy pikinierów jako takich generalnie nie było, ale jeszcze takie oddziały niekiedy były szkolone, ale mało liczne były raczej. No i też u cywilizacji anglosaskiej przechodzi się do kolejnych epok w dwojaki sposób. Jest to uzależnione politycznie. Na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy tutaj Unię i Konfederację, czyli po prostu północ-południe, tak jak było podczas wojny secesyjnej, się ten kraj podzielił właśnie na takie dwa państwa, jakby, które ze sobą walczyły podczas wojny secesyjnej. W przypadku Kanadyjczyków mamy do wyboru też właśnie takie dwie opcje, albo Nowej Anglii, albo Nowej Francji i tam mamy odpowiednio jednostki francuskie albo angielskie. No i u Australijczyków mamy tak, że możemy w tubylczy sposób przechodzić z epoki do epoki lub europejskiej kolonialnej, czyli mamy takie tam tubylcze jednostki aborygenów i Polizyjczyków, jeżeli przechodzimy przez następne epoki w sposób właśnie tych tubylców. A jeżeli przechodzimy w sposób europejski, to mamy europejskie właśnie jednostki. Nie wiem, czy oni tam weszli na ten ogień. Nie weszli na ogień, mi się wydawało. I tutaj będziemy dzisiaj robili w ten sposób, że będziemy przychodzili raz Unią, raz Konfederacją. Do drugiej epoki przejdziemy tym razem Unią.
i będziemy mogli tutaj szkolić jednostkę kontynentalnych Marine, to jest armia kontynentalna właśnie czasów wojny o niepodległość 13 kolonii. A tutaj jakbyśmy przeszli jako konfederacja, to bylibyśmy żoławów, to były takie oddziały lekkiej piechoty szkolone w XIX wieku właśnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych żoławy były szkolone po obu stronach właśnie, czy po stronie południa, czy północy, ale także i na ziemiach polskich podobne oddziały były szkolone, na przykład podczas powstania styczniowego, żoławy śmierci. No tak jak mówię, to była taka uniwersalna jednostka na całym świecie, ale tym razem, tak jak mówię, przejdziemy sobie tutaj jako Unia, a nie Konfederacja. I tutaj naszym kolegom by się przeszedł tutaj po skarby. Tutaj mamy też właśnie unikalne skarby unikalnych strażników, mianowicie mamy szczury, które ledwo widać na mapie, które właśnie pilnują tutaj nam tych skarbów. One są słabe, tutaj na jednego hita schodzą, to łatwo idzie je uwalić. Na tej mapce też powinny być takie wioski tubylców tutejszych, tych Poliznejczyków, ale nie zawsze one są. Nie wiem, czy w tym wypadku będą. Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to trudno. Co będę mógł pokazać. No i się bardzo cieszę, tak jak mówiłem, z tych Stanów Zjednoczonych, że one tutaj są, bo jednak historia Stanów Zjednoczonych, to znaczy Stanów Zjednoczonych jako taki, tak bardziej pod kątem rewolucji amerykańskiej i wojny secesyjnej mnie interesuje. Natomiast Ameryka mnie interesuje bardziej pod kątem Indian, bo to jest w sumie moje główne zainteresowanie. I też u Amerykanów jest taka tutaj rzecz, że mamy zamiast targowiska General Store, w którym będziemy mogli, normalnie to odblokujemy te upgrade'y, za pomocą których możemy szybciej zbierać surowce, ale w czwartej epoce mamy takie, jakby to powiedzieć, takie kompanie, jakby gospodarcze, jakby to powiedzieć bliżej. To jest dopiero dostępne w czwartej epoce, tam jak odblokujemy właśnie sobie jedną tutaj z tych opcji, tutaj mamy różne zakłady Coca-Coli, Forda i tak dalej, to odpowiednio tam będziemy mieli różne upgrade'y dodatkowe, takie, które będziemy mogli opracować i będziemy mieli silniejsze jednostki dzięki nim. Po prostu taki, jakby to powiedzieć, to możemy wybrać tylko raz i to jest już pójdzie do końca gry. To po prostu ułatwia grę, ta jedna kompania gospodarcza jakby wspiera tam nasze jednostki w jakiś sposób, na przykład właśnie zakłady Forda to wspierają tutaj kawalerię, która jest z wiadomych przyczyn u Amerykanów główną jednostką. No i zresztą co będę mówił naprzód, to zobaczymy dopiero w następnej epoce. I tak jak mówię, no cieszę się ze Stanów Zjednoczonych bardzo. Tym razem myślę, że te gadanie o historii mi lepiej pójdzie niż w ostatnim odcinku, bo tak szczerze mówiąc historia Europy to tak nie bardzo mnie pociąga. No oprócz historii polskiej, o tym to nawet nie wspominam, bo to uważam za rzecz oczywistą, że trzeba się interesować historią własnego kraju, ale Europa jakoś, powiedzmy sobie szczerze, nigdy mnie aż tak nie fascynowała. Mnie zawsze interesowali głównie właśnie Indianie z obu Ameryk w sumie. Pierwszą angielską kolonię Anglicy założyli na wyspie Croatan. Do końca nie wiem, czy ta wyspa tak się nazywa, jak ja mówię, ale z tą wyspą była taka sprawa, że tam do końca po dziś dzień nie wiadomo, co się stało. Po prostu jej mieszkańcy, ci angielscy osadnicy, zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedyne, co po sobie pozostawili, no to właśnie dziwny napis na drzewie w tej osadzie angielskiej Croatan, który nie wiadomo co oznacza do końca po dziś dzień, to nie zostało wyjaśnione i też nad tym się tutaj nie będziemy rozwodzić w tej chwili. Tak czy inaczej, po prostu cokolwiek tam się nie stało, kolonia angielska, ta pierwsza, no, była nieudana. Pierwsza próba kolonizacji Ameryki przez Anglików była nieudana. No więc taką pierwszą stałą osadę i to tym razem na stałym lądzie, bo to była wyspa, natomiast na stałym lądzie to założył dopiero John Smith Jamestown na terenach dzisiejszej Virginii. To była pierwsza stała kolonia na stałym lądzie, która naprawdę się udała Anglikom. No i też taką drugą kolonię to oczywiście zbudowali angielscy Pilgrims, którzy wylądowali trochę wyżej niż John Smith, mianowicie na terenach dzisiejszego stanu Maine. Pielgrzymi właśnie po tym jak tam wylądowali, przypłynęli okrętem Mayflower, po tym jak tam wylądowali, to właśnie ustanowili amerykańskie święto dziękczynienia, bo oni po raz pierwszy to upolowali indyka i też właśnie była ta słynna uczta, na którą zaprosili miejscowych Indian z plemienia Wampanoagów.
No i to był taki początek właśnie tych kolonii, one się tam stopniowo rozwijały, najpierw były to proste osady, farmy, jakieś forty, dopiero później zaczęto budować na początku XVIII wieku większe metropolie takie jak Boston, Nowy Jork czy też Waszyngton. Ale też z czasem właśnie ci mieszkańcy angielscy tych kolonii, chociaż teoretycznie Anglikami byli, zaczęli mieć poczucie odrębności narodowej, po prostu czuli się inni niż ci Brytyjczycy, bo mieli swoje sprawy. Już chociażby zawsze się powołuje na taką scenę w Ostatnim Mohikaninie, mianowicie w Ostatnim Mohikaninie, którego to akcja się tam toczy w XVIII wieku, jeszcze przed rewolucją amerykańską, w czasach wojny siedmioletniej, to tam właśnie była taka scena, że brytyjski oficer przyszedł do wsi, gdzie mieszkali właśnie osadnicy razem z Indianami i prosił, żeby utworzyć milicję lub włączyć się do regularnych właśnie oddziałów brytyjskich i walczyć za króla. No to właśnie ci wieśniacy tam odpowiedzieli wtedy, że nie będą walczyli za króla, bo jest po prostu im szkoda ludzi i broni. I że po prostu będą, jak się będzie coś działo, no to będą po prostu chcieli zachować i ludzi i broń właśnie na obronę swojej wioski. Jakby tam się coś działo. No i tak jak sami widzicie, no po prostu zbieżność interesu, po prostu nie poczuwali się do bycia właśnie tak lojalni w stosunku do królów, do króla Jerzego III, angielskiego tego króla ówczesnego. No i po prostu no, zaczęło to po prostu przechodzić Anglikom między palcami te kolonie, te 13 kolonii. 13 kolonii, bo to były tam po kolei Nowy Jork, Filadelfia i tak dalej. To później z tego Stany amerykańskie powstały. Bo to właśnie w 1774 roku kongres jednej z tych kolonii właśnie, mianowicie kolonii Filadelfii, kongres kontynentalny podjął decyzję o stworzeniu oporu wobec Wielkiej Brytanii i doszło wtedy właśnie do wypowiedzenia tak jakby wojny, bo to właśnie oddziały te ochotnicze zaatakowały wojska brytyjskie i odniosły pierwsze zwycięstwa pod Lexington i Concord. I teraz zgodnie z tym, co mówiłem, to przejdziemy sobie jako konfederacja do kolejnej epoki. A tutaj stworzymy sobie właśnie oddziały pierwsze jakieś. Tak, nie wiem czy to już mówiłem, czy nie mówiłem. Tak czy inaczej mamy tutaj oddziały takie typowe dla tych wszystkich anglosaskich frakcji, mianowicie mamy tutaj milicję, to jest właśnie taka lekka piechota, o której przed chwilą mówiłem, tak to Amerykanie ją mieli. No ale w tej grze to akurat mają i Kanadyjczycy, i Australijczycy też. Tutaj mamy spontonierów, to są tacy, też ich wytworzę, to są tacy ludzie uzbrojeni w piki. Już wprawdzie w XVIII wieku pikinierów nie było i takich oddziałów za bardzo nie szkolono, ale się jeszcze zdarzały. Były mało liczne, ale już pikinierzy dawno odeszli do lamusa w tamtych czasach, bo wtedy istniała zaciężna armia, która władała przede wszystkim bronią palną. Muszkiety skałkowe były właśnie specjalnie takie długie, jeszcze miały one takie żołnierze do wyposażenia jeszcze bagnet. Po prostu takie linie piechoty szły i się ostrzeliwały nawzajem. To właśnie już powoli odeszło do lamusa. Jeszcze tutaj będziemy mieli taką kolejną jednostkę. Niedługo będziemy mogli tworzyć tutaj teksańskich też rangerów w stajniach. Ze względu na nich tutaj włożyłem tę piosenkę do intra Yellow Rose of Texas, bo to jest jedna z moich ulubionych jednostek w tej grze i też muszę powiedzieć, że dobrych. Dobrze oni są, jak później będziecie mogli, być może będziecie to widzieli później. To stworzymy sobie jakieś US Navy. Jakieś siły tutaj na morzu też się przydadzą. Rok później, bo w 1775 roku utworzono właśnie Armię Kontynentalną, a więc regularne oddziały takich, tak jak tutaj widzimy tych Marines. To jest właśnie Armia Kontynentalna, bo tutaj nawet piszę chyba Continental Marine, czy nie, to będzie chyba stopień później. A tak czy inaczej pamiętam jak kiedyś grałem, bo to właśnie północą gram rzadziej, zazwyczaj gram południe właśnie. Ale żeby pokazać jak to właśnie tutaj funkcjonuje, to będę grał, tak mówiłem, na przemian raz południe, raz północą. Już tutaj się nudzą, tak? Już nie ma drewna, nie ma złota. No, niech
tutaj podejdą, może ich tam jakimś sposobem ci nie ustrzelą, albo dobra, zbudujemy od razu tutaj plantację, niech będzie. I też jak przychodzimy tutaj konfederacją do jakiejś epoki, to mamy tutaj tych czarnoskórych niewolników, którzy kosztują 100 jednostek złota, tak samo jak zwykli wiesiacy kosztują 100 żywności. I ci tutaj górnicy potrafią właśnie też na plantacjach pracować normalnie. Ale to mam więcej żarcia, to na razie niewolników szkolić nie będziemy, tylko właśnie weźmiemy zwykłych ludzi, tutaj tych pielgrzymów. I tak jak mówiłem przed chwilą, były to w tamtych czasach zaciężne armie, to też właśnie armia kontynentalna, ta amerykańska, była wzorowana właśnie na tych brytyjskich jednostkach. Przynajmniej się starano wzorować, bo w tamtych czasach po prostu, tak jak mówię, była piechota liniowa, która to szła w takich szeregach i się ostrzeliwała, oddawała salwy. Pierwsza linia klękała, przeładowywała, druga linia oddawała strzał, także klękała, przeładowywała i trzecia linia, to zależy ile tam linii było w piechocie. Jak ktoś gra w Empire Total War, to powinien wiedzieć, co ma na myśli, bo tam jest to dobrze pokazane. Zresztą w Napoleonie też, bo to się tam do epoki napoleońskiej niewiele zmieniło. Ale pomimo tego, że takie oddziały armii kontynentalnej powołano, to tak jak mówię, było to słabo wyposażone, niedoszkolone, bo armia angielska była, ci redcoats, czerwone kubraki właśnie były o wiele lepiej wyszkolone, silniejsze. To niestety Amerykanie na początku przegrywali. Ponieśli wiele klęsk. Generałem właśnie tych oddziałów armii kontynentalnej został były właśnie angielski generał Jerzy Waszyngton, który później został prezydentem Stanów Zjednoczonych pierwszym. Jednak oddziały te poniosły wiele klęsk. W 1777 roku zmusiły właśnie zostały wyparte przez Brytyjczyków do doliny Forge, do Valley Forge, bo Valley to jest dolina z tego co wiem. I tam niestety oddziały Waszyngtona zostały zdziesiątkowane nie przez wroga, tylko właśnie przez zimę. Zima 1777 i 1778 roku była bardzo ciężka. Oddziały cierpiały głód, były źle ubrane, źle wyekwipowane. To się właśnie skończyło w ten sposób, że więcej tych ludzi zginęło od mrozu i od głodu niż w walce. Jednak Amerykanie mieli to szczęście, że byli wspierani przez mocarstwa europejskie, w sensie, że Prusacy postanowili pomóc Amerykanom właśnie, amerykańskim oddziałom. Francuzi i Prusacy właśnie doszkolili i wykarmili dosłownie armię Jerzego Waszyngtona i od wiosny 1778 roku zaczęły odnosić pierwsze zwycięstwa. Taką ostateczną klęskę zadali Amerykanie Brytyjczykom pod Yorktown. I ostatecznie Anglia właśnie uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rzadko, jakoś nie wiem czemu, ale rzadko się o tym mówi, nie? Ale jakoś prawda jest taka, że Stany Zjednoczone toczyły dwie wojny z Brytyjczykami, bo to była wojna o niepodległość, owszem, bo była. Ale była też jeszcze wojna w latach 1812 do 15, w których to właśnie Wielka Brytania zdziesiątkowała, zadała ogromne straty Amerykanom, spaliła Waszyngton. To jeszcze był słaby kraj, Stany Zjednoczone jeszcze były wtedy słabym krajem, jeszcze to był sam początek istnienia tego kraju tak naprawdę. Ale mimo to udało się jakoś tym Amerykanom z tego wybrnąć cało, ale Waszyngton został dosyć tak zniszczony. Teraz właśnie walczymy z Brytyjczykami jak w tamtych czasach mniej więcej. No ale jak już te państwo
amerykańskie istniało, to otworem stał przed nimi właśnie Dziki Zachód. Co to był ten Dziki Zachód? To były właśnie tereny nieodkryte jeszcze przez Amerykanów. Mianowicie tak, tamte tereny należały tak naprawdę no, do nikogo innego jak do Indian. Nieznany teren po prostu był dla Amerykanów. Jedyne co stoi na przeszkodzie to francuska Luizjana, która to właśnie została zakupiona w 1804 roku i jeszcze tam dalej były posiadłości hiszpańskie, a potem meksykańskie. Tak kiedyś patrzyłem na mapę właśnie kolonii hiszpańskich w Ameryce Północnej i tak naniosłem w wyobraźni dzisiejszą mapę Stanów Zjednoczonych. No to właśnie Hiszpanie i później Meksykanie, jak już istnieli jako niepodległe państwo, mieli właśnie pół Stanów Zjednoczonych, bo właśnie te kolonie, te posiadłości amerykańskie sięgały aż tam, te posiadłości hiszpańskie sięgały aż do połowy dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, aż do Nevady, Colorado, bardzo daleko, ale były bardzo słabo zamieszkałe. Im dalej na północ, tam już nie było praktycznie biorąc w ogóle tych Europejczyków czy tam Meksykanów. Więc Amerykanie zaczęli się tam powoli pchać. Słyszeli takimi pierwszymi dwoma Amerykanami, którzy tak daleko się zapuścili na tamte tereny, był i Lewis i Clark. Oni to właśnie przez Mississippi płynęli w zupełnie nieznane tereny, zimowali u kilku plemion Indian i wyznaczali mapy tam po prostu, którymi później posługiwali się właśnie pionierzy. Nie idzie ich utrzymać tutaj, kurde, za linią działu, potem oni są dziesiątkowani tutaj przez te wieże i przez... Na pewno to będę musiał teraz niszczyć. Lewis i Clark popłynęli właśnie rzeką na nieznane tereny, natomiast drogą lądową pojechał nie kto inny jak właśnie Zebulon Pike. On to właśnie jechał po terytoriach w 1811 roku, które należały jeszcze wtedy do Hiszpanii, bo wojna o niepodległość Meksyku miała dopiero rozgorzeć. No i w ślad za nimi ruszyli jeszcze inni traperzy, którzy właśnie poszukiwali skór różnych zwierząt, bo to też usłyszeli jeszcze wcześniej od francuskich traperów, że tam jest dużo zwierząt futerkowych, na futrach których można właśnie majątek zbić. Strasznie słabe są te oddziały tutaj. Te pierwsze oddziały amerykańskie niestety no, nie grzeszą siłą ognia, ani wytrzymałością. Niby ta milicja jest dobra przeciwko piechocie, no ale widzicie, jak ich zdziesiątkowali. Takimi najważniejszymi właśnie traperami z tamtych czasów byli właśnie Jeremiah Johnson, Davy Crockett czy właśnie Sam Houston. No i właśnie tak jak mówiłem tutaj o Hiszpanach, że później to by tamte ziemie hiszpańskie trafiły w ręce niepodległego już Meksyku. No to właśnie oni zaczęli się tak powoli, ci amerykańscy osadnicy, którzy ruszyli zaraz śladem tych wszystkich odkrywców, zaczęli się stopniowo osiedlać w stanie Texas. To był meksykański stan, który później został przemianowany na Teksas. W Teksasie osiedliło się między 1820 a 30 rokiem dużo właśnie amerykańskich osadników, którzy to właśnie później stali się tak jakby takimi nielegalnymi imigrantami. Tam właśnie Meksykanie zaczęli, po prostu nie życzyli sobie, żeby tam za dużo ich było. Widzieli zagrożenie w Stanach Zjednoczonych i się nie mylili. Właśnie ci pionierzy, którzy pochodzili, którzy tam właśnie się osiedlili na tamtych terenach w Teksasie, wszczęli powstanie przeciwko władzom meksykańskim. Już tam, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, jak graliśmy o Meksyku, to właśnie oni walczyli o niepodległość tamtego stanu, bo Teksas pierwotnie miał być państwem niepodległym.
które miało sobą rządzić, które miało nie należeć do nikogo innego, ani do Meksyku, ani do Stanów Zjednoczonych. Jednak powstanie nie szło za dobrze tym powstańcom teksańskim, bo zadali Meksykanie wielką klęskę pod Alamo. Zdziesiątkowali dosłownie tamtejszych właśnie powstańców. Jednak rok później Teksańczycy się odegrali w bitwie pod San Jacinto. No i Meksyku za niepodległość Teksasu, jednak, tak jak mówię, tamte tereny były praktycznie biorąc prawie niezamieszkałe. Za dużo tam nie było niczego, z czego mogłoby się takie małe, samodzielne państwo rozwijać. No to też później został włączony Teksas do Unii w 1845 roku jako 28 stan. Strasznie słabe są te działane budynki, niby takie duże, a jednak nie ten. Teraz przejdziemy sobie jako Unia do kolejnej epoki, tak? Dobra. Stany Zjednoczone zaatakowały w 1846 roku, wypowiedziały wojnę Meksykowi i oni dosłownie zdziesiątkowali wtedy Meksykanów do reszty. Bo oni nie tylko, bo Meksyk stracił na rzecz Stanów Zjednoczonych właśnie tam te wszystkie północne rubieże, łącznie z Teksasem, Kalifornią, Nowym Meksykiem i Arizoną, ale też Amerykanie zrobili wjazd Meksykanom do samego Mexico City. To nie, że tylko na tych północnych rubieżach, ale też marynarka dokonała właśnie desantu tam właśnie w głąb państwa, aż do miasta Meksyk je oblężyła. No i tam jeszcze trochę tym Meksyka na tej północy zostało, ale to ostatecznie zostało zakupione przez rząd Stanów Zjednoczonych za 100 milionów dolarów właśnie. Odkupiono to resztę. To, co nie zdobyli Amerykanie militarnie na Meksykanach, to właśnie kupili za 10 milionów dolarów, także Meksyk na rzecz Stanów Zjednoczonych stracił połowę swojego terytorium. Ale taką chyba najkrwawszą wojną, o której każdy coś słyszał, jedni słyszeli mniej, drudzy słyszeli więcej, na pewno była wojna między Stanami, wojna secesyjna mianowicie, która to właśnie toczyła się w latach 1861 do 65. I jakby tak kogoś spytać, co było przyczyną tej wojny, to na pewno by powiedział, że zniesienie wojnictwa. No i byłaby to poniekąd dobra odpowiedź, ponieważ tak, południowe Stany dokonały secesji, czyli odłączenia od Unii, bo im się nie podobały właśnie abolucjonistyczne zagrania prezydenta Lincolna, ale też sama mentalność ludzka się różniła, po prostu południe się bardzo różniło, mentalnie ludzie się różnili, zresztą podobno do dzisiaj tak w Stanach Zjednoczonych jest, bardzo różnili się ci mieszkańcy północy z południem. Te opracowały religię, żeby tutaj ranne jednostki wyleczyć, bo trochę nasi chłopacy tutaj z tego co widzę oberwali. To była straszna wojna, bo to była, no niby każda wojna jest sama w sobie straszna, ale jednak zawsze lepiej, no nie wiem jak to powiedzieć, no szczęście w nieszczęściu jest wtedy jak dwa oddzielne narody przeciwko sobie walczą, natomiast jak walczy brat przeciwko bratu, to zawsze jest gorzej. Amerykanie mają po dziś dzień straszną traumę właśnie z tej wojny, czasami tak niektórzy gdybają co by było, gdyby dzisiaj taka wojna wybuchła i czy by to byłoby możliwe. No mówiąc szczerze, moim zdaniem byłoby, ale nie jest to czymś tam uzależnione, bo to wojny domowe wybuchają tylko wtedy, jak jest taka właśnie sytuacja, jak była w XIX wieku, że dwie są opcje polityczne, które się ze sobą nie zgadzają, to wtedy może wybuchnąć wojna. Och, jakie piękne mundury, naprawdę. Myśmy teraz przeszliśmy do następnej epoki wprawdzie jako Unia i to by się wydawało na miejscu, że mają niebieskie mundury, ale niestety w tej grze jednostki takie jak właśnie ta lekka kawaleria i riflemen mają zawsze niebieskie mundury, nawet jakbyśmy tutaj przeszli południem. Ale to mamy tutaj chłopaków z Teksasu, to jest taka powiedzmy konfederacka jednostka. Oj, chyba będziemy się gniewać, bo tutaj naszych przyjaciół diabli.
Jak przeszliśmy jako Unia, to właśnie mamy takie cacko z czasów wojny secesyjnej, jakie są właśnie karabiny Gatlinga. Pierwsze karabiny maszynowe, jakie w tych czasach zostały stworzone. I oni my chyba przez tę lawę przeszli, co? Powiedz, że oni mi się spalili na tej lawie, no kuźwa. Będę musiał chyba wybudować tutaj. Najlepiej tu wybuduję koszary, bo jak oni łażą przez te lawę, no nie no, fajna rzecz, że oni tutaj wymyślili, że taka lawa jest, bo to jednak tak wygląda mniej więcej Hawaje, że tam właśnie są takie wulkany, no ale niestety to chwilami denerwuje wręcz i utrudnia rozgrywkę. Wojnę secesyjną na początku południe wygrywało ze względu na to, że no, mieli dobrych dowódców, takich jak chociażby Stonewall Jackson, który to stoczył cały szereg potyczek pod Bull Run. I jednak te południe odnosiło sukcesy militarne aż do bitwy nad Gettysburgiem. To był taki przełom, wtedy właśnie się szala zwycięstwa zaczęła stopniowo na stronę Unii przekierowywać. No i doszło do takich krwawych bitew jak pod Shiloh czy też pod Antietam. Ci drewno zbierali, tu też jeszcze jest drewno. No i w konsekwencji to południe też słabo, dlatego że miało mniej po prostu tej armii i mieli zawsze gorszą broń, bo właśnie na północy były fabryki zbrojeniowe z amunicją i z najnowszą na tamte czasy bronią. Natomiast południe nie miało takiego zaplecza, bo korzystało głównie z tego, co przywozili im Europejczycy, bo oni właśnie też współpracowali z Francuzami, czyli szczerze mówiąc z tymi, co zawsze, tak samo jak podczas rewolucji amerykańskiej też właśnie tam Francuzi wspierali Amerykanów, to wtedy też tak możemy powiedzieć, że było. Ale później Unia wprowadziła właśnie blokadę morską i już już po prostu to uniemożliwiło jakiekolwiek tam szmuglowanie broni dla południowców. No i te południe zaczęło stopniowo słabnąć. No, była to paskudna wojna, bo na przykład był taki generał Sherman, to Jankowski, co on właśnie niestety no, wymordował tak naprawdę własnych rodaków, bo on jak wjechał do Atlanty, która była w Georgii, a Georgia to oczywiście jest południe, to tam właśnie on większość budynków spalił, on pół miasta tak naprawdę wypalił ten człowiek. To, tak jak mówię, no to była tragiczna wojna dla Amerykanów, bo to jednak jedni drugich zabijali, tam jeden naród swoich rodaków zabijał, to nie było no, niczym dobrym. No tak jak mówię, no zawsze konflikt taki właśnie między dwoma różnymi narodami jest lepszy w cudzysłowiu niż właśnie jakakolwiek wojna domowa, ale na przykład dobrą rzeczą było to, że zniesiono niewolnictwo. No to chyba nie muszę tłumaczyć, że było ono czymś złym i to trzeba było tak czy inaczej w końcu znieść. Gdyby południe wygrało wojnę, to nie wierzę, że to niewolnictwo zostałoby po prostu zniesione. To akurat nie chce mi się za bardzo wierzyć. Będziemy musieli zrobić tutaj sobie skrzydło z tej strony i z tej strony weźmiemy ten holenderski fort tutaj, bo nie widzę innej opcji po prostu. No tutaj przez tę lawę nie przejdziemy, tak? Myślałem, że z tej strony sięgniemy, ale niestety się przeliczyłem, ale panowie byście pilnowali trochę dział, co? Nas tutaj Holendrzy zaczynają dziabać powoli. Tylko panowie, nie wchodźcie mi do tego ognia, bardzo was proszę. Tego byśmy nie chcieli. Ale tak myślę, że oni tutaj dadzą radę przynajmniej ten młyn tutaj usrać z tej strony. No, tam młyn to tam pół biedy. Najbardziej chodzi właśnie o ten fort. No i to były właśnie takie wojny, no tam nie powiedziałem tylko tego, że właśnie był ten okres Dzikiego Zachodu, jak tam każdy oglądał westerny, to tam te westerny też, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, to różnie z tym bywa, zwłaszcza z tymi starszymi, no ale poniekąd było właśnie tak w tych westernach pokazane, że było takie bezprawie, ponieważ tam władze federalne nie zawsze sięgały i tam można było liczyć jedynie na jakichś miejscowych właśnie szeryfów i stróżów prawa.
tam osadnicy amerykańscy jak jechali na zachód, no to jedni budowali miasteczka i próbowali w nich rozkręcić biznes, drudzy szukali farm i właśnie na farmach mieszkali i tam uprawiali ziemię. Jeszcze inni no, szukali totalnej separacji, właśnie tacy traperzy od cywilizacji próbowali się odciąć, żyli w górach, tak praktycznie biorąc w ten sam sposób jak żyli Indianie, właśnie utrzymywali się z polowań w zgodzie z naturą, żyli takimi właśnie stróżami prawa, później byli właśnie ci teksańscy Rangers, którzy to właśnie byli najpierw ochotniczymi oddziałami do walki z Komanczami właśnie w Teksasie, a potem stali się właśnie no, też z bandytami zaczęli później stopniowo walczyć, bo Teksas był właśnie najbardziej krajem, w którym właśnie najwięcej tego bandyctwa w tamtych czasach było. No, po prostu dużo różnych uciekało rzezimieszków, więc to było takie miejsce, taka melina byśmy dzisiaj powiedzieli, przez to tam każdy nosił broń i pod dzień jest taki przesun, że każdy Teksaniec ma w domu granata. Jak mu się coś nie spodoba, to może go wmierzyć w ciebie. I tak na moment tutaj przerwiemy, mianowicie chciałem tutaj wytworzyć jedną z tych kompanii tutaj i wytworzymy sobie Forda ze względu na to, że mam dużo kawalerii, to właśnie Ford wspiera tutaj jednostki kawalerii. Pokażę jak to wygląda. Przychodzi taki typowo XIX-wieczny jegomość w meloniku i budujemy taki tutaj jakby stragan i to właśnie w nim będziemy te upgrade dodatkowe mogli opracowywać. Na przykład tutaj mamy kierownicę, która, tak się ta technologia nazywa, kierownica, dzięki której mamy już, nasza kawaleria porusza się szybciej. I tam jeszcze są różne inne upgrade'y, za pomocą których chociażby możemy nasza jazda jest też silniejsza. No, różne rzeczy tam sobie musiał poczytać, teraz na razie jestem tutaj. Ale panowie, nie wchodźcie do ognia. No cóż, gdyby to nie była nowa mapa, nie gralibyśmy na niej. Jeszcze takim najdłuższym, w sumie najkrwawszym, który się ciągnął praktycznie biorąc od samego początku istnienia Stanów Zjednoczonych, na pewno były konflikty z Indianami. Już podczas rewolucji amerykańskiej właśnie większość plemion opowiedziało się po stronie Wielkiej Brytanii, bo oni mieli właśnie podpisany sojusz z szeregiem plemion Indian z Ameryki Północnej. Przeciwnie się do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone toczyły podczas rewolucji amerykańskiej również z Konfederacją Irokezów wojnę i z Shawneesami, bo to były dwa takie główne plemiona, które właśnie wspierały Brytyjczyków. Kiedy już wybiły się na niepodległość, no to jeszcze podczas tej wojny w 1812 roku Shawneesowie też wspierali właśnie Brytyjczyków. Te plemiona ze wschodniego wybrzeża, jeszcze takie właśnie jak Tecumseh chociażby, bo Tecumseh był właśnie wodzem Shawneesów, który miał właśnie wizję utworzenia wielkiego państwa indyjskiego. Chciał po prostu kilka plemion zjednoczyć przeciwko Stanom Zjednoczonym i po prostu utworzyć taką jakby zaporę, żeby oni nie mogli ruszyć właśnie tam na zachód, ale niestety no miał facet wizję, trzeba mu przyznać, ale niestety po tym jak zginął pod Thames, to jego plany niestety spełzły na niczym. No i potem w czasach Dzikiego Zachodu też plemiona z wielkich równin, takie jak Cheyenne'owie i Sioux'owie właśnie stawiali opór zaciekły i właśnie były autorami zwycięstwa nad Lidubiko, nad kawalerią amerykańską. To były paskudne wojny, bo one się kończyły zazwyczaj masakrą i przesiedleniami do rezerwatów wszystkich plemion. No cóż, jeżeli chodzi o historię, to myślę, że mam nadzieję, że było ciekawe to co mówiłem. Jeżeli chodzi o gameplay, to też raczej pokazałem wszystko co najważniejsze tutaj. Mi się wydaje. Mam nadzieję, że było to ciekawe. No i żeby nie przedłużać, to już bym zakończył ten odcinek. Także dziękuję każdemu za uwagę. Jeśli wytrwałeś do końca, to zostaw łapkę w górę. Dziękuję za uwagę. Dzięki, cześć.